Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Matcha to herbata naprawdę z wysokiej, górnej półki. Jest to nietypowa herbata, zmielona na proszek, a zyskuje coraz większą popularność, więc myślę, że najwyższa pora opowiedzieć o tym coś więcej. Sama idea mielenia herbaty pochodzi z Chin, z dynastii Tang, gdzie do końca X wieku herbatę mielono, a następnie prasowano w takich foremkach pięknie zdobionych, często z dodatkiem ryżu albo wody z kleistego ryżu oraz soli. Taka sprasowana tabliczka później wyglądała jak, troszeczkę mi się kojarzy z takim rzeźbą z węglu. Może widzieliście taki typowo śląski wynalazek. Gładziutkie, lśniące, czarne powierzchnie. Zupełnie to nie przypomina tego, co dzisiaj widzimy, kupując herbatę prasowaną czerwoną. Ona jednak nie jest tak gładka. Widać liście. Tam to było zmielone, czarne, piękne, brązowe, przeróżne kolory, ale generalnie taka ciemna herbata. No i problem był, żeby ją obrabiać do spożycia już, ponieważ te tabliczki fajnie się przechowywały, służyły jako płacidło, można było w herbacie zapłacić za różne rzeczy, ale żeby się jej napić, trzeba było ją najpierw rozgrzać w ogniu, a następnie ukruszyć i dopiero, nawet gotowano ją czasem, a dopiero się ją parzyło w wodzie, również używając pędzla. To już kolejna dynastia Song, która wprowadziła już tak do użytku codziennego pędzel bambusowy, który służył do ubijania tej herbaty w miseczce. To właśnie spodobało się buddystom Zen, którzy przetransportowali ideę do Japonii, gdzie zagościła na dłużej. Oczywiście w wielu krajach znana jest koncepcja mielonej herbaty, w Chinach się to robi do dzisiaj, ale to Japończycy słyną ze swojej zielonej, sproszkowanej matchy, która zawiera wszystko, co tylko herbata może zawierać i której procedura przygotowania rozwijała się wraz z całą kulturą herbacianą w Japonii właśnie w tę stronę. Chińczycy troszeczkę poszli gdzie indziej, bardziej te liściaste herbaty, prawda, fermentowane, puery i w ogóle. Japończycy skupili się na herbacie wyłącznie zielonej. Matcha swoją popularność zawdzięcza licznym substancjom, które w niej występują. Jest to herbata mielona, czyli tutaj do naparu dostaje się wiele rzeczy, które nie rozpuszczają się w wodzie, czyli zawiera więcej rzeczy niż herbaty zwyczajnie parzone, gdzie liście razem z różnymi cennymi substancjami wędrują do śmietnika. Stąd mamy tutaj bardzo dużo kofeiny. Przede wszystkim kofeina to jest bardzo pobudzające, bardzo intensywne pobudzenie. Można z tego robić napoje energetyzujące, można to właśnie pić zamiast kawy, można robić koktajle na rano, które dają kopa porannego, aż do 3% matcha kofeiny w sobie, co stawia ją na równi już z taką zwykłą kawą. Jak wiadomo, herbata zawiera znacznie mniej kofeiny niż kawa, a taka matcha może ją dogonić. Poza tym bardzo ostatnio modne przeciwutleniacze, które opóźniają starzenie naszego ciała, które wyłapują wolne rodniki. Tutaj możemy mieć nawet 130 mg w każdym gramie matchy. To jest naprawdę spora ilość jak na herbatę. Wypijamy świeżutką i bardzo zdrowe, bardzo odmładzające. Wspomniany chlorofil, który również normalnie wędruje do śmietnika, tutaj trafia do naszego ciała, łapie toksyny, bardzo dobrze oczyszcza nasze ciało. Wszystko, co w herbacie najlepsze, znajdziecie właśnie w tej matchi. To jest taka esencja, taki koncentrat zdrowia herbacianego w takim fajnym, wesołym proszku. Można tego używać do wszystkiego. Fajniejszą pijemy, z mniej fajnej robimy jakieś słodycze, potrawy, różne rzeczy, koktajle, szejki. Ostatnio pojawiają się nawet już kosmetyki, które mają w składzie matchę. Co więcej, matcha jest często dodawana do innych herbat, żeby podnieść właśnie ich zawartość kofeiny. Wtedy możecie znaleźć słowo irimatcha, czyli na przykład spotkacie genmaicze irimatche. To znaczy, że jest to zwykła genmaicha z dodatkiem właśnie matchy, dzięki czemu napar nie jest tak klarowny, przejrzysty, jak normalnie powinien w genmaiczy być, ale kofeiny jest znacznie więcej, znacznie zdrowsza, no i smaczniejsza. Proces produkcji matchy polega na odpowiednim przygotowaniu najpierw samych liści i samych krzewów herbacianych. Tutaj potrzebna jest herbata zacieniana, czyli pamiętacie gyokuro, herbata zielona, która rośnie pod dachami. Na ostatnie 2-3 tygodnie przed zbiorami buduje się nad plantacją w Japonii specjalne maty bambusowe, dachy na specjalnych konstrukcjach, które sprawiają, że do samej rośliny dociera mniej światła, dzięki czemu taka herbata wydziela w sobie więcej chlorofilu,
kofeidu, więcej różnych substancji, które odpowiadają za jej słodki, charakterystyczny smak, bardzo dużo przeciwutleniaczy i taka herbata zebrana, zanim stanie się gyokuro, jest już przeznaczana na matchę i wtedy nazywa się tęcza. Bardzo fajnie, pozytywnie i taka tęcza jest mielona na kamiennych żarnach. Do przygotowania matchy potrzebny jest oczywiście młyn. Może nie taki wieczny jak tutaj wiatrak, tylko powiedzmy kamienne żarna, najczęściej granitowe. Takie żarna obracają się powoli, mieląc liście. W tym czasie oddziela się od nich żyłki i nerwy liściowe oraz łodyżki i sama ta struktura liścia jest mielona na gładki, bardzo drobny proszek, przypominający mąkę albo talk. Taką matchę wtedy można już odpowiednio zaklasyfikować. Z najmłodszych i najświeższych listków, z pierwszych zbiorów, robi się matchę najwyższej jakości. Taka jest przeznaczona do ceremonii herbacianer, czyli do chanoyu, gdzie tutaj oczywiście się robi te ceremonie bardzo długo, jest tam bardzo wiele elementów, trzeba długo studiować, wiele lat się uczyć, mieć państwowe uprawnienia w ogóle do przeprowadzania ceremonii herbacianej, stąd tym się akurat nie zajmiemy. No i właśnie w trakcie tej ceremonii przygotowuje się taką matchę do picia. Odbywa się to w specjalnym herbacianym pawiloniku i w ogóle wszystko ma bardzo fajną, wzniosłą oprawę. No i to jest ta najlepsza matcha, która właśnie jest przeznaczona do tego. Taka gorsza matcha jest raczej spożywana na co dzień, a już taka całkiem niskiej jakości dostaje miano matchy kulinarnej. I ta jest używana do bardzo powszechnej słodkości japońskich. Tam robią wszystko na zielono. Jest zielona czekolada, zielone kremy, zielone lody, zielone słodkości, ale nie tylko, bo są też zielone makarony, zielone kluski. Wszystko zielone. Nawet w Japonii używa się tego jako barwnika po prostu, ponieważ jeśli u nas znajdziecie gdzieś coś zielonego do jedzenia, jakieś słodkości, to jest to oczywiście niebarwione matchą, a w Japonii te barwniki wszystkie kulinarne zastępuje się najczęściej właśnie matchą, ponieważ jest tam szeroko dostępna, choć droga. Ale taka kulinarna osiąga powiedzmy niższe ceny. Można już taką matchę kupić nawet za złotówkę za gram. Jest to taka znośna matcha. Oczywiście te takie porządne matche do picia już przygotowane właśnie w matchawanie i do ceremonii, no to już osiągają naprawdę zawrotne ceny. Co więcej, mistrzowie herbaciani, tacy znani bardziej, używają jakiejś swojej ulubionej matchy i często ta matcha w ogóle jest nazywana już nazwiskiem tego mistrza, że on to poleca, to jest jego matcha taka, prawda? To jest czasem nawet bardziej wartościowe dla tej matchy niż sama plantacja i producent, tylko właśnie, że ten mistrz to wybrał. Do przygotowania matchy w takich domowych warunkach potrzebne jest kilka akcesoriów. Bardzo teraz powszechne jest robienie różnego rodzaju takich szejków, koktajli na bazie matchy. Tu oczywiście wystarczy jakiś blender czy tam cokolwiek, ale żeby przygotować ją jak należy, potrzebne jest naczynie, czyli matchawan. Jest to specjalna micha. No, samo słowo matchawan oznacza miskę na maczę, czyli matchawan właśnie, taka większa czarka powiedzmy. To naczynie może mieć różne kształty, różne kolory, raczej zbliżoną zwykle wielkość, ale też z tym różnie bywa. W tym przygotowuje się sam napar. Dalej, to już może mniej obowiązkowe, ale takie fajne, wesołe, bambusowe czaszaku. To są takie specjalne, jakby to nazwać, szpatułki, nabierki. Generalnie tym odmierza się odpowiednią ilość matchy i wsypuje do matchawana. Potrzebny jest czasen. To jest taki bardzo charakterystyczny bambusowy pędzel. Mnie zawsze zastanawia, jak się to robi, bo to naprawdę jest bardzo takie misterne, delikatne, filigranowe, wycięte z jednego kawałka bambusa, związane sznureczkiem. Piękna rzecz, naprawdę fajny gadżecik i czymś takim należy matchę tutaj rozprowadzić i spienić. Pokażę Wam, jak się to robi, ale na razie o samych akcesoriach. Do tego już jakieś takie gadżeciki, na przykład stojaczek na czasen, bardzo fajna rzecz, przydaje się. Taka chochelka specjalna bambusowa. W czasie ceremonii herbacianej jest piecyk, gdzie cały czas zagrzewa się woda i tą chochelką właśnie nabiera się wodę.
To jest taka właśnie specjalna do tego celu. Oczywiście w domu to nikt się w to nie bawi. Wystarczy Wam posiadanie po prostu nawet zwykła miska starczy, chociaż no, idealnie by było mieć ten maczawan. Najważniejszy jest ten czasen, ponieważ dzięki niemu można no, zrobić te macze po prostu we wszystkim. Do ceremonii używa się też pięknej, zdobnej puszeczki, w której jest już przesiana wcześniej macza, ponieważ ona, tak jak mąka przed pieczeniem ciasta, musi zostać przesiana po to, żeby rozbić drobne grudki i po to, żeby napowietrzyć, spulchnić całość, dzięki czemu napar wychodzi dużo lepszy, woda lepiej ją parzy, no i łatwiej się robi piękną piankę, która też jest powiedzmy wyznacznikiem jakości samej herbaty. Stąd takie siteczko może być zwykłe. Wsypujemy tutaj maczę po prostu prosto do maczawana, odpowiednią ilość sobie przesiewamy, albo w przypadku ceremonii, tam już wtedy w pięknej puszce mamy przesiane od razu. Tego się już w czasie ceremonii nie robi, także przesiewamy najpierw do puszki i już gotową mamy do samej ceremonii. Ciekawostkę taką znalazłem, że żeby przesiewać, no to wiadomo, można na różne sposoby. Potrząsać tym sitkiem, tutaj poklepywać, czy tutaj jakoś to tam przeciskać, rozdrabniać, ale jest ciekawa metoda. Wrzuca się do sitka malutki, okrągły kamyczek gładki i ten kamyczek w środku potrząsany przesiewa te macze przez sitko. Strasznie fajna rzecz, nie próbowałem z kamyczkiem, ale podoba mi się. Takie bardzo nietypowe rozwiązanie. Zanim przygotujemy sobie maczę, musimy wybrać sposób, jakiego użyjemy. Oczywiście nie chodzi tutaj, czy robimy ceremonię, czy nie, ale jak ją zaparzymy, ponieważ ilość maczy i ilość wody są ściśle określone. Można zrobić to na dwa sposoby, które są takie standardowe w Japonii. Mamy koicha i usucha. To są dwa rodzaje przygotowania maczy. Koicha to jest taka macza podstawowa, czyli niezbyt mocna, taka normalna powiedzmy do picia i ona jest właśnie używana w czasie ceremonii herbacianej. Tutaj robimy piankę. Używamy maczy około 1,75 grama na 80 ml wody. Ona ma temperaturę około 80 stopni. Mówię około, dlatego że w czasie ceremonii to sobie stoi, się podgrzewa. Wprawny mistrz oczywiście wie, jaka tam jest temperatura. Nabiera się tą chochlą, zalewa, termometra się nie używa. Ale właśnie 80 stopni to jest taka optymalna temperatura do zrobienia maczy i ją się spienia, tak żeby pianka pokryła całą powierzchnię naparu. Druga z kolei to jest już taka mocna. Tutaj używamy 3,75 g maczy na jedynie 40 ml wody. Takie espresso można by powiedzieć, bardzo mocna, bez pianki. Ona wychodzi gęstawa, no i dość gorzka. Tego się nie używa w czasie ceremonii i do tego często się podaje takie różne drobne japońskie słodkości. To się nazywa wagashi, jak się nie mylę. Różne takie drobiażdżki, którymi się zagryza i łagodzi ten dość gorzki, cierpki smak maczy. I tutaj jest bardzo dużo kofeiny, ona jest intensywnie pobudzająca, cierpka, no taka naprawdę gęsta. My tu raczej sobie przygotujemy tą tradycyjną, żeby zobaczyć, jak pięknie wyjdzie nam pianka. Mam nadzieję, że pięknie. Postaramy się, żeby wyszła. Taką maczę należy wypić w 3 łykach. No to oczywiście w ramach ceremonii. Jest tego mniej więcej tyle, żeby właśnie 3 razy sobie tak łyknąć. Zwykle stawia się na jednej dłoni, drugą się przytrzymuje. Zatem na zdrowie można by powiedzieć. Coś fenomenalnego, naprawdę wyśmienita herbata. Ja wiem, że ja zawsze to powtarzam, ale one naprawdę są wyśmienite. Cudowny smak takiej lekkiej lepkości, taka oleistość w ustach, to cechuje wysokiej jakości herbatę. Smak wyraźny, kwiatowo-warzywny, taki świeżo skoszony trawnik, w którym leżały jakieś bardzo dojrzałe owoce. Tak to widzę mniej więcej. Wspaniale. O to właśnie chodzi w maczy. Bardzo dobre. Ta pianka zupełnie nie przeszkadza. Można by się wydawać, że zostanie na wąsach, ale nie. Ona przyjemnie poprawia może nawet smak troszeczkę, ponieważ
Ona ma inny smak niż sam napar. W czasie picia możecie to zauważyć. Bardzo fajne, zupełnie nie jest ściągające, zero goryczy, słodziutkie. Dokładnie taka powinna być matcha. Jeszcze tego nie czuję, ale zawiera bardzo dużo kofeiny, co też jakby przyczynia jej zwolenników. Miałem tu właśnie japońską zieloną herbatę. Próbujemy osiągnąć własną matchę, ale jest to matcha niskiej jakości. Trwa to długo, pełno tu łodyżek. No myślę, że lepiej kupić, ale zabawa fajna. Zachęcamy Was do dyskusji. Co Wy myślicie o matczy? Co robicie z matchą? Kosztujcie i tej kulinarnej, i tej fajniejszej do ceremonii. Może macie jakieś swoje przepisy na jakieś matchowe koktajle. Bardzo jesteśmy ciekawi. Piszcie w komentarzach i do zobaczenia na czajnikowy.pl.